Good morning Italy, buongiorno Italia, dzień dobry Italia. Znajduję się w cudownym miejscu w Parku Archeologicznym w Ostii Antycznej, czyli w Rzymie. We Włoszech mieszkam 36 lat. Jest to moje miejsce na tej ziemi. Tutaj do tego Parku Archeologicznego przychodzę codziennie spacerować. Mam wyrobioną kartę stałego klienta, która kosztuje 40 euro na cały rok. A natomiast jeżeli chcesz przyjechać i zwiedzić ten park archeologiczny, to płacisz 18 euro. Zobaczcie, co ja będę dzisiaj piła. Już jest to moja druga kawa. Najpierw wypiłam kawę zabarwioną mlekiem, czyli espresso macchiato, a to jest cappuccino. Cappuccino z maszyny tutaj w naszym parku archeologicznym. Za takie cappuccino płacimy tylko 1 euro. Jak wygląda taka maszyna do takiego cappuccina, to jak będę wychodzić z parku archeologicznego, to Wam pokażę. To są właśnie maszyny, gdzie można kupić do picia różne picia, soki, wodę. I tutaj wrzucamy pieniążka, wybijamy numer i tutaj nam wyskakuje picie. Ewentualnie możemy włożyć banknotę, czyli można włożyć papierkowe pieniądze. Czy można płacić kartą? Ja tutaj nie widzę jakąś możliwość. Tu karty nie widzę, tu tylko na pieniądze idzie maszyna i tak samo ta, gdzie się pije kawę i tutaj wszystkie są zaświecone kółeczka, znaczy, że wszystko jest. Ja akurat dzisiaj piłam cappuccino, to cappuccino piłam. Cappuccino decaffeinato, czyli cappuccino bezkofeinowe i tutaj właśnie przycisnęłam, ale najpierw się wkłada tutaj pieniążka, resztę tutaj nam wydaje. No i zobaczcie, i super. A tutaj ustawiamy sobie cukier, ile chcemy tego cukru. No i dobra, i tak to wygląda. A w jakiej ja scenerii będę piła tą kawę, to cappuccino. Zobaczcie, jak pięknie tutaj jest, cudownie. To jakiś przewodnik poszedł. Tutaj jest bardzo dużo wycieczek dzisiaj, jest sobota, dzisiaj jest 11 październik 2025 rok i ja Wam puszczę ten filmik dzisiaj. Więc tak, którą mamy godzinę? Aktualizacja jest godzina za 5:10. Wszystkim życzę miłego dnia. Pomieszamy to cappuccino. A zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Przyszedł kotek, ale wcześniej był inny kotek. Tutaj na terenie tego parku archeologicznego mamy bardzo dużo kotów, jest ich ponad 30, bo pytałam się takiej pani, która dokarmia koty. No i te koty są właśnie dokarmiane przez dwie osoby. Jedna pani przychodzi z rana, a jeden pan przychodzi po południu, pod wieczór i daje kotom jeść. No i koty są właśnie też pod ochroną tutaj we Włoszech, ale wszystkie zwierzęta są pod ochroną, takie koty, psy i w ogóle dużo zwierząt, ale tu koty to w szczególności we Włoszech jest taka właśnie mania tych kotów. Mania tych kotów, bo sprawdzałam na Google'u i okazało się, że we Włoszech jest ponad 60 milionów mieszkańców, a kotów domowych mamy ponad 10 milionów. Natomiast psów ludzie domowych, takich psów w domu mają 8 milionów. Więc zobaczcie, koty wyprzedzają pieski. Ja też miałam pieska, ale niestety rok czasu jak już nie mam pieska. No trudno, takie życie. Powiem Wam, jak smakuje to cappuccino. Już Wam mówię, jak smakuje cappuccino. Jest pyszne, słodziutkie. Możemy też sobie zmniejszyć ilość cukru, jeżeli ktoś pije bez cukru. Tam jest taka opcja, żeby mniej cukru albo wcale cukru. No jest bardzo pyszne. Za 1 euro w kubeczku możecie sobie wziąć kubeczek i spacerować. I kawa jest z firmy Lavazza. To jest najsłynniejsza firma kawy we Włoszech. Ale jeszcze chciałam Wam coś ciekawego powiedzieć. Tak, to jest pierwsza taka ciekawostka dla osób, które mieszkają w okolicy Ostii Antycznej,
czyli tutaj na terenie naszego miasta Rzymu. Odnoszę się do Polaków, bo mówię w języku polskim, ale wiadomo, ten filmik ja też tłumaczę na język angielski i na niemiecki, i na rosyjski. Dobra, robię parę tłumaczeń. To jeżeli ktoś chciałby przyjeżdżać sobie częściej tutaj do Parku Archeologicznego i spacerować, robić na przykład obchód, i to jest dla zdrowia spacer, to jest bardzo dużo miejsca do chodzenia, bo tutaj ten cały teren ma 120 hektarów. Oczywiście wszystkie rzeczy nie są odkryte, ale jest bardzo dużo rzeczy do chodzenia. Tych dróżek, o to mi chodzi. No to sobie wyrabia taką kartę stałego klienta i to kosztuje na cały rok 40 euro. Oczywiście mogą też sprawdzać Ciebie, czy to jest Twoja karta, więc trzeba pokazać dowód. Ja parę razy byłam sprawdzana, więc taką kartę nie można dać nikomu z rodziny, tylko Ty osobiście możesz wejść na tą kartę, bo tutaj jest pan przy wejściu i jeżeli dajesz taką kartę, to może poprosić dokument, a mi się tak zdarzyło. To jest jedna sprawa. Druga taka ciekawostka dla osób, które tutaj przyjadą, nie tylko którzy tu mieszkają, ale przyjadą do Parku Archeologicznego, żeby zwiedzać, to pan przy wejściu mi dał taką zakładkę do książki i powiedział, że jest wystawa między 16 września do 21 grudnia 2025 roku. Ja mówię, ja widziałam tą wystawę, informację o tej wystawie, przepraszam bardzo, ale nie wiem, gdzie ta wystawa jest, a on mi mówi, pan tutaj przy wejściu mi mówi, że wystawa jest w muzeum, bo tutaj na terenie Parku Archeologicznego mamy muzeum, bardzo piękne, odnowione, nowoczesne i w tym muzeum jest tam wystawa. W związku z tym, że ja dzisiaj przyszłam tylko trochę posiedzieć sobie i pospacerować, więc nie będę szła do muzeum, ale później mogę przyjść, bo ja mogę wchodzić ile razy mi się chce w ciągu dnia na moją wejściówkę. O, wiaterek powiał i mi włosy lecą do buzi. Dokończę pić tą kawę i pokażę Wam tutaj kawałeczek przy wejściu, jak wygląda wejście do Parku Archeologicznego. Nie będę dużo nagrywać, bo ja już parę filmów nagrałam tutaj z tego Parku Archeologicznego. Jak wejdziecie na mój kanał Good Morning Italy, to wejdźcie na playlistę i tam sobie znajdziecie. Jak klikniecie na playlistę na Rzym albo na Włochy, to ja tam mam właśnie te filmiki. Może innym razem, nie dzisiaj, może innym razem nagram jakąś fajną część z tego Parku Archeologicznego. Właśnie taki mam zamiar, żeby na przykład Wam nagrać 10 ciekawych punktów w tym Parku Archeologicznym, bo to jest bardzo ciekawe. Z tego względu, że jeżeli ktoś tu przyjedzie, a po prostu ma bardzo mało czasu, to z tych 10 punktów, które ja pokażę, może sobie wybrać 2 albo 3 punkty, gdzie może pójść i sobie zwiedzić, może wykorzystać tą moją właśnie. To w sumie mogę powiedzieć, że mam takie właśnie myśli, żeby Wam coś takiego nagrać. Kiedy ja to zrobię, to nie wiem, jak będę miała natchnienie i muszę się do tego przygotować. Po prostu muszę sobie wypisać, które miejsca chcę Wam pokazać, ile czasu to zajmie, żeby na przykład wejść do Parku Archeologicznego i zobaczyć to. I ja Wam dokładnie to wszystko powiem i wtedy będziecie wiedzieć, bo są osoby, które przyjeżdżają tutaj i myślą, że w ciągu 2 godzin zobaczą bardzo dużo. W ciągu 2 godzin to ja dużo nie można zobaczyć, bo my podchodzimy pod jakieś miejsce, czytamy i później oglądamy i czas leci, robimy zdjęcia, robimy to, robimy tamto. Także w sumie w ciągu 2 godzin to bardzo mało się zwiedzi. Żeby coś więcej zobaczyć, to musi zadedykować minimum 4 godziny. I jeszcze taka ciekawostka dla osób, które przyjadą tutaj i kupią ten bilet, że na bilecie tym za 18 euro możemy zwiedzić zamek, ale zamek, który jest tutaj na terenie Borgo di Ossian, czyli trzeba wyjść z parku i trzeba dojść do naszego centrum miasteczka i zwiedzać zamek. I otwarcie zamku to teraz bym musiała sprawdzić, ale jak sprawdzę, to Wam napiszę tutaj u góry na tym filmie, jakie jest otwarcie zamku, bo zamek nie otwierają o godzinie 8, tylko jakoś w południe.
A ty jak przyjedziesz o godzinie 8:30, bo od 8:30 jest otwarty tutaj ten park archeologiczny, to nie możesz kupić biletu, znaczy kupisz bilet, tylko nie możesz iść od razu do zameczku zwiedzać, bo on jest zamknięty. No i takie jest o. I czasami ktoś przyjeżdża, ma te 2 godziny, pochodzi i zwiedzi park archeologiczny, a już do zamku nie pójdzie, no bo jest zamek zamknięty. A on musi już wracać, bo może ma samolot, no i tyle. Dzisiaj mamy cudowną pogodę. Tutaj jest taka duża mapa Ostia Antica Planetaria Generale i tylko chciałam Wam powiedzieć, bo ktoś nie zna języka. Tutaj jest zaznaczane Corso Attuale di Tevere, czyli aktualny przebieg rzeki, a tu jest tak Antico Corso del Tevere, czyli antyczny przebieg, przepływanie rzeki Tevere. I tak to wygląda, ale ja przejdę dalej, bo tutaj już ludzie dochodzą i Wam pokażę, jak wyglądało starożytne miasto. Zobaczcie, tutaj tak pokazują, bo to miasto powstało przy rzece Tybr. Ważny punkt dla miasta Rzymu to był port. I to takie duże. My znajdujemy się tu, a tyle rzeczy jest odkrytych. Także i tutaj jest takie jeszcze sito do zwiedzania i tutaj. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. No to teraz jeszcze Wam pokażę, żebyście się zapoznali z taką mapką. Można taką mapkę chyba wziąć gratis tutaj, jak się kupuje bilety, bo chciałam Wam powiedzieć, że są toalety na terenie parku archeologicznego. Jedna toaleta jest przed wejściem do parku. Druga toaleta jest tutaj, zanim dojdziemy do miejsca, gdzie jest kawiarenka i shopping. I trzecia toaleta jest tutaj, ale ta trzecia toaleta naprzeciwko kawiarenki jest zepsuta. Całkowicie jest zamknięta i od pół roku ludzie idą tutaj. I tak, często ludzie dochodzą tutaj i okazuje się, że nie ma toalety. Toalety nie ma w kawiarence, bo kawiarenka przesyłała ludzi do tej toalety. A toaleta jest bardzo ważna. Człowiek jak chodzi, to później pije dużo, bo jest gorąco na przykład i chce się siku. Więc musimy skorzystać z tej, no i trzeba się później cofać. Ale tam będzie napis jak z tą toaletą. Także tak to wygląda i tutaj jeszcze Wam pokażę tą następną mapkę. Necropoli della Via Ostiense. O, widzicie, tak tu pisze, cały czas znajduje się tutaj i tak mamy. Teraz jeszcze Wam pokażę to. Ten filmik powstał dla osób, które chcą przyjechać i zwiedzić coś starożytnego i coś, co jest w jednym miejscu. Dlatego ja nagrywam ten filmik dzisiaj, bo to jest fajny moment. Poza tym czuję takie natchnienie, żeby Wam przekazać tą informację. No i kto lubi na przykład jakieś wystawy, no to od razu mówię, że jest ta wystawa w muzeum, które znajduje się tutaj na terenie naszego parku archeologicznego. Także można powiedzieć 2 w 1, bo macie zwiedzanie parku i zwiedzanie wystawy za 18 euro. Natomiast normalnie wystawy, jak idziemy do Rzymu, no to jak wchodzimy do jakiegoś muzeum i właśnie z wystawami, to bilety są też bardzo drogie. A wiadomo, że turysta to jest taka osoba, która chce dużo zobaczyć i mało wydać pieniędzy. Zobaczcie, już wraca ten minibusik, odwiózł ludzi w najdalsze miejsce tego parku i już wraca i on jeździ z jakąś tam częstotliwością, chyba co pół godziny. Trzeba tylko po prostu się zapytać w kasie. Kto z Was jest turystą i jedzie za granicę zwiedzać, to wie, że chce właśnie zwiedzić dużo, zjeść gdzieś na ulicy kanapkę, wypić wodę sobie, usiąść i podelektować się, niż chodzić po restauracjach, bo nie jest Waszym celem wydawać pieniędzy na restauracje drogie i na drogie ciuchy, tylko Waszym celem jest zobaczyć jak najwięcej pięknych rzeczy. W przeciwieństwie do osób bogatych, którzy jeżdżą na zakupy. To jest coś cudownego. Wy tutaj musicie przyjechać i zobaczyć. Owszem, w Rzymie jest bardzo dużo właśnie miejsc do zobaczenia.
Ale tutaj to jest coś pięknego, tu jest cisza, spokój, ptaszki śpiewają. No właśnie, jeżeli chodzi o ptaszki, to ja jeszcze podejdę z Wami do takiego drzewa, gdzie znajdują się papugi zielone i one tam mieszkają na tym drzewie. Ale pokażę, dokąd doszłam. Doszłam właśnie do Mura Republicane Porta Romana. Jest koteczek, ogonkiem macha, czyli się cieszy, że ja tutaj jego nagrywam. Może go przybliżę. Widzicie, jak to wygląda? Pięknie. O, kotek się wygrzewa. Właśnie ten kotek wcześniej do mnie przyszedł. A, jak sobie łapkę liże. Duże jest tych kotków. Fajne są te kotki. Jest trochę wycieczek u nas, ale największa ilość ludzi, która przyjeżdża zwiedzać park archeologiczny, to jest pierwsza niedziela miesiąca. Właśnie powiem Wam o tej pierwszej niedzieli miesiąca, że na terenie całego państwa Włochy wszystkie muzea państwowe i parki archeologiczne są gratis dla osób, które przyjeżdżają tu zwiedzać, czyli jest takie właśnie wejście gratis i warto tu przyjechać i warto pozwiedzać. Ja na przykład w którąś tam niedzielę chyba także jak osoby przyjadą tutaj właśnie w pierwszą niedzielę miesiąca i wybiorą sobie jakieś miasto, to nawet jak nie wiedzą, a pójdą, to dostaną bilet gratis, bo oczywiście wydają bilety gratis, żeby wiedzieli, ile osób przyszło do danego muzeum czy do danego parku archeologicznego. Tutaj jest naprawdę full ludzi. Ja muszę Wam powiedzieć, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo Włochów przyjeżdża. Właśnie ja nagrałam filmik, jest na moim kanale w pierwszą niedzielę miesiąca. Teraz w październiku, no to powiem Wam, że większość ludzi to byli Włosi. Przede mną są magazyny Republicane. Zobaczcie, jak to wygląda. A ja teraz z Wami przejdę, kochani, do tego drzewa, co Wam mówiłam, z papugami. I wsłuchajcie się, jak te papugi po prostu skrzeczą. Może je gdzieś spotkam na ziemi, bo one tak chodzą po ziemi i zbierają sobie jakieś tam orzeszki, nie orzeszki, jakieś tam robaczki. To drzewo jest akurat, ja Wam pokażę moim palcem wskazującym, bo palec jest od tego, żeby nim wskazywać, a nie dubać w nosie. O, widzicie, to jest to drzewo, na którym mieszkają papuszki, ale drzewo znajduje się na posesji tej właśnie rodziny. Mi się wydaje, że tutaj jest też jakieś miejsce do wypoczynku, bo widzę, że dużo ludzi tutaj przyjeżdża, ale tam, żeby do nich się dostać, to trzeba inną dróżką pojechać. Może mi się uda nagrać jakąś papuszkę. Widzicie, że tam latają, prawda? No ich jest full. O, ja widzę gniazdo, zaraz przybliżę. Tylko muszę stanąć jakoś tak dobrze, żeby Wam to nagrać. Za bardzo nie mogę przybliżać, bo ja nagrywam telefonem, a telefon nie ma dobrej rozdzielności wtedy i to tak słabo widać, ale widzicie te papuszki, jak one tam coś chyba poprawiają swoje gniazdo. O, jak ich jest dużo. Zobaczcie, nie ma ich na ziemi. O 8 godzinie, jak kiedyś tu byłam po 8, znaczy się, no przy otwarciu, nie po 8, tylko w pół do 9, kiedyś weszłam bardzo wcześnie i po prostu ich było full na ziemi, jak zbierały coś i jadły. Na tym zakończę mój filmik. Jeżeli Ci się podobał filmik, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę, komentarz i podbij film. To wszystko jest ważne dla rozwoju tego kanału. A my się widzimy na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao! A jestem przy wyjściu i pokazuję Wam, ile przyjechało do nas samochodów. Nawet ktoś przyjechał motorem
Ale zobaczcie, gdzie ten motor zaparkował. Dziwne, ale zaparkował tutaj chyba z tego względu, że jak będzie padać, to mu nie zamoknie motor, ale to nic nie szkodzi. Sobie zaparkował tak, można powiedzieć, nieprawidłowo, bo tu nie jest parking na motory ani rowery, tylko po prostu takie miejsce jest. No ale widzicie, we Włoszech ludzie wszystko robią odwrotnie. To jest taki mankament tego narodu, to mogę powiedzieć. Oni nie lubią się dostosowywać do reguł. Jak są jakieś przepisy, reguły, to oni robią to, ale to z ciężkim sercem.